Hej, Jacek tutaj. Wyjaśnię Ci naukowo, skąd się biorą rozmaite problemy w Twoim życiu związane z tym, że być może nie robisz tego, co wydaje Ci się gdzieś tam, że tak naprawdę powinieneś robić, albo nie zarabiasz tyle, ile powinieneś, albo coś tu jest generalnie nie tak i to życie nie jest takie, jak czujesz, że powinno być, ale nie jest, bo coś Cię ogranicza. Więc wytłumaczę Ci, skąd to się wzięło, a Ty sobie to przemyślisz. Powiem Ci to na podstawie badania, jakie było robione jeszcze w latach 60. Był taki pan Stevenson, chyba się nazywał, o ile pamiętam. On zrobił takie badanie na małpach. Małpy teoretycznie niewiele się różnią od człowieka. Człowiek jest troszkę mądrzejszy, więc u ludzi te rzeczy działają mocniej. Więc co się stało z tymi małpami, to da Ci do myślenia, co ogranicza Ciebie. W zamkniętym pomieszczeniu ten pan umieścił 5 małp i drabinę. Na drabinie położył banany. I jak jakakolwiek małpa zaczęła wychodzić po drabinie po to, żeby wziąć sobie tego banana, to puszczał zimny prysznic, ale taką lodowatą wodę. I ten zimny prysznic szedł nie tylko na tą małpę, która chciała wyjść na tą drabinę po tego banana, tylko do całego pomieszczenia, także wszystkie małpy były zimny prysznic. I jak parę razy te małpy to spróbowały, zimny prysznic, więc stwierdziły, po prostu przestały podejmować próby zdobycia tego banana, no bo wiesz, jakby ktoś Ciebie oblewał zimnym prysznicem, to nie jest przyjemne. I potem ten naukowiec zrobił coś takiego, że podmienił jedną małpę, wprowadził nową małpę i ta nowa małpa wchodzi sobie do tego pomieszczenia, patrzy, banany są, no to co zrobiła? Poszła po drabinie po te banany. I w momencie, kiedy szła po tego banana, to inne małpy dosłownie zaczęły ją bić. Krzyku narobiły, ją po prostu stukły. I ta małpa w ogóle nie wie, o co chodzi, no ale jak próbowała kolejny raz podejść, to dostała znowu lanie, więc po prostu dała sobie spokój. Więc naukowiec wziął drugą małpę, podmienił. Druga małpa chciała zrobić dokładnie to samo, czyli widzi, jest jedzenie, banany soczyste na drabinie, no to wyjdę, zjem sobie. I w momencie, kiedy szła do tej drabiny, akcja się powtarza, czyli małpy pozostałe robią krzyk. I im bardziej ta małpa próbuje się dostać, tym bardziej dostaje lanie od pozostałych małp. I ten naukowiec podmienił, każdą małpę podmienił po kolei, za każdym razem była dokładnie ta sama reakcja, aż w tym pomieszczeniu zostały wszystkie nowe małpy, które nie zaznały tego zimnego prysznica, ale zaznały lania od innego lania. Zostały pobite przez pozostałe małpy, jak próbowały w ogóle dotknąć drabinę. Powtórzę jeszcze raz. W pomieszczeniu znalazły się teraz tylko i wyłącznie małpy, które nie doświadczyły zimnego prysznica, ale bały się podejść do tej drabiny i spróbować sięgnąć po coś, co uwielbiają, po smakołyk. Bo pozostałe małpy im na to nie pozwalały, ale tak naprawdę te małpy nie wiedziały, o co chodzi, nie wiedziały dlaczego, wiedziały po prostu, że to jest zakazane, że to jest owoc zakazany, że to się stało owocem zakazanym i nawet dotknięcie drabiny powodowało konsekwencje w postaci lania albo krzyku itd., itd. I tak jak Ci powiedziałem, ale to chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że człowiek jest troszkę wyżej w rozwoju, więc na wszystkie tego typu manipulacje działa o wiele mocniej. Więc gdyby takie badanie zrobiono na ludziach, byłoby dokładnie tak samo, może jeszcze nie wiadomo, jakie inne rzeczy by się tam działy. Chociaż być może ktoś zrobił takie badania, być może to wyszło zbyt drastycznie i ja nie wiem, jakie są wyniki tego. Więc to po pierwsze sobie pomyśl. A drugie, chcę, żeby Ci dotarło do głowy, to jest świadomość tego, o czym już w sumie mówiłem, ale powtórzę dla osób, które może pierwszy raz do mnie trafiły. Jest to kwestia świadomości tego, że komórki w Twoim ciele, większość, jakieś 90% komórek co 5 lat się
odnawia, czyli są wymieniane na nowe i tak naprawdę co 7 lat w 100% jesteś zupełnie inną osobą. Widzisz, ja ten kanał prowadzę już prawie 7 lat, więc to jak ja byłem 7 lat temu, to ja dzisiaj jestem zupełnie inną osobą. Znaczy jestem w 100%, dobra, jeszcze nie minęło pełne 7 lat, ale powiedzmy, że jestem w 99% innym Jackiem, jak ten, który był lat temu 7. Jak byłem, nie wiem, na studiach, byłem jeszcze zupełnie inną osobą, jak byłem dzieciakiem, byłem zupełnie inną osobą. Okej, pewne rzeczy są przekazywane w komórkach, bo jak to nie jest tak, że jak komórka ginie, to wszystkie wiadomości tam zapisane nikną, a szczególnie komórki mózgowe. Niemniej, miej świadomość tego, że po pierwsze jesteś zupełnie nową osobą teraz, jak byłeś ileś lat temu. I te wszystkie rzeczy, które Ci się wydarzyły 8, 9, 10, 15, 20, 50 lat temu, to dotyczą tak naprawdę kogoś innego, a nie Ciebie. Więc jeśli ktoś Ci coś złego powiedział, albo Ty sam sobie coś pomyślałeś 10 lat temu na podstawie tego, czego doświadczyłeś od innych, albo co Ciebie samego spotkało, to nie spotkało Ciebie, tylko tak naprawdę kogoś innego, bo to nie byłeś Ty. Fizycznie to nie byłeś Ty. Dodaj sobie do tego jeszcze to, jak jesteś ograniczany przez właśnie swoje otoczenie, przez kulturę, w której mieszkasz, przez Twoją rodzinę, przez Twoich przyjaciół, przez Twoich bliskich, a propos tego, co Ci wolno robić albo czego Ci nie wolno robić, bo widzisz, prosta sprawa, jak ja mówię do wielu osób, żeby zakładały firmę, żeby same się rozwijały. Nie, Jacek, ale to jest takie trudne, to jest takie niebezpieczne i wymyślają tysiące powodów, ale nawet nie dotknęły tej drabiny, nawet nie spróbowały spróbować tak naprawdę. Bo nagroda jest na szczycie tej drabiny, ale oni się boją nawet dotknąć tej drabiny, bo wszyscy dookoła ich zakrzyczą i ojejku, coś się strasznego stanie. Jest wiele osób, które na przykład nie spróbuje jakiegoś dania, bo ojejku, coś się strasznego stanie. Nie wsiądą do samolotu, bo 10 lat temu bały się latać samolotem, ale przez te 10 lat stały się zupełnie inną osobą, ale dalej się boisz latać samolotem, bo sobie w głowę coś tam powbijałaś. I to dotyczy absolutnie każdego aspektu w Twoim życiu. Stosunków damsko-męskich, zarabiania pieniędzy, spędzania wolnego czasu, myślenia o polityce, jakiś gruby wypadek, absolutnie na temat wszystkiego, co Cię w życiu spotyka. Nawet tego, w jaki sposób Ty się ubierasz, w jaki sposób Ty się wysławiasz, w jaki sposób się zachowujesz, do jakiej pracy chodzisz, ile pieniędzy zarabiasz, absolutnie wszystkiego. Więc tak podsumowując, zastanów się, chociaż to może nie być łatwe, bo to bardziej ktoś, kogo nie znasz do tej pory, może Ci powiedzieć, że słuchaj, a dlaczego Ty robisz to, a nie robisz tamtego? Dlaczego Ty jesz to, a nie jesz tamtego? A dlaczego w ogóle tego nie spróbujesz? A Ty, a tak naprawdę nie wiesz, dlaczego Ty nawet nie spróbujesz dotknąć tej drabiny. Widzisz, ja wiele lat temu miałem przyjemność spotkać ludzi, którzy właśnie powiedzieli mi a propos tego ograniczania się, żeby właśnie próbować rzeczy, które wydają mi się trudne albo wręcz niemożliwe. Żeby po prostu próbować i zobaczyć, podchodzić do tego na zasadzie zobaczmy, co się stanie. Tak, wypadek, tylko muszę jakoś tak przejechać, żeby opony zostały mi całe. Oj, grubo. Na zakręcie ktoś nie wyrobił. I teraz, na przykładzie wypadku. Ktoś miał wypadek, uszkodził sobie samochód, może sam się uszkodził. Jest dużo ludzi takich, którzy mieli powiedzmy wypadek 10-20 lat temu i nie wsiądą do dzisiaj do samochodu, bo 20 lat temu ktoś w nich wjechał. No i co z tego? Słuchaj, pewnie pożyjesz jeszcze parę lat, więc nie ma się co ograniczać tym, że coś się tam kiedyś wydarzyło albo że ktoś Ci coś powiedział. Przemyśl to sobie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.